To be or not to be. To tam Parkside. Ale TXS-18 czy CXS-18? Oto jest pytanie. Co my tutaj mamy? Powiem szczerze, że sam nie wierzę, że udało mi się zdobyć do testów dwie najnowsze wkrętarki od Festula. Jest to nowy model TXS-18 i CXS-18. Zróbmy tak. Na początku pokażmy, jak wyglądają skrzynki, co znajduje się w środku, chociaż ja nie mam tak jakby pełnego wyposażenia, ale będziecie mogli sobie mniej więcej zobaczyć, jakbyście byli zainteresowani. Czyli zacznijmy od CXS-18. A później powiemy, co to są za maszyny, jakie mają mniej więcej parametry, bo nie będziemy się rozwodzić na temat takich, powiedzmy, danych, które możecie sobie przeczytać w internecie, tylko skupimy się na jakimś teście i może po tym filmie będziecie wiedzieli, którą wkrętarkę chcecie, bo powiem szczerze, że ja mam swojego faworyta, ale jeszcze nie jestem w 100% przekonany. Co mamy w środku i jak będzie wyglądał zestaw, który będziecie mogli zamówić. Pamiętaj, żeby zasubskrybować nasz kanał. Kliknij subskrybuj i naciśnij dzwoneczek. To jak wygląda zestaw, który ja otrzymałem. No on jest troszeczkę tam zmodyfikowany, bo są to jakieś takie końcówki, których nie będzie w zestawie, nie będzie trzeba sobie dokupić ekstra, ale pokażę, jak mniej więcej wyglądają te, powiedzmy, gotowe zestawy, które możecie kupić. Czyli tak, tych końcówek nie ma. No i ok. Czyli tak, możecie zamówić na przykład wersję tak jakby gołą, bez niczego. Czyli w zestawie macie skrzynkę, nie taką jak tutaj, tylko pełną, bez tych, o, coś takiego chyba. O, tego typu skrzynkę, czyli bez tej przegródki na górze i bez tych dodatkowych bitów i wiertła. No i w środku jest sama wkrętarka z uchwytem wiertarskim, bez centroteka. I taki zestaw, wydaje mi się, że to nie jest, powiedzmy, tak jakby najlepsze rozwiązanie. Wiadomo, że możecie sobie, powiedzmy, nie wiem, jeżeli macie na przykład stare głowice kątowe, na przykład do tych małych wkrętarek, te głowice kątowe, które są, ogólnie te głowice, które są, powiedzmy, dedykowane do urządzeń tych wcześniejszych 18V, to pasują. Także jeżeli macie, powiedzmy, taką głowicę do starej wkrętarki, to nie musicie kupować tego zestawu, gdzie jest dedykowana do CXS-a 18. Powiedzmy, najtańszy podstawowy zestaw to jest coś takiego. I tu nie macie poza tym nic. Później możecie dokupić zestaw taki sam, bez głowicy kątowej, za to z centrotekiem, czyli czymś takim, jakbyście nie wiedzieli, co to jest centrotek. Dodatkowo jest ładowarka TCL6 plus dwa akumulatory 3 amperowo-godzinne. Następnym, tak jakby rozbudowanym zestawem jest to samo, bez akumulatorów, za to właśnie centrotek, uchwyt i ta głowica kątowa. Powiem szczerze, że wygląda bardzo, ale to bardzo solidnie. Ona ma tutaj swoje miejsce. I dodatkowo jest ta inna skrzynka właśnie z tymi bitami i z wiertłem. Ja korzystam z tych bitów i są bardzo fajne, także trzeba sobie policzyć, czy to się opłaca, ale w zestawie wiadomo, że wyjdzie taniej. Także jak ja będę celował w któreś z tych urządzeń, to wezmę sobie wersję oczywiście bez akumulatorów, bez ładowarki, bo ich mam bardzo dużo, ale te wiertła plus ta przegródka to jest fajna sprawa. No i dodatkowo ta głowica kątowa. No i dodatkową, czyli już, powiedzmy, taką najwyższą wersją, no to jest dwa akumulatory, głowica kątowa, uchwyt wiertarski, centrotek, ładowarka, no i ten, powiedzmy, ta przegródka plus te bity. Czyli jeżeli na przykład bierzecie zestaw z głowicą kątową, to z automatu dostajecie to, co jest tutaj na górze.
teraz przejdziemy sobie tak na szybkości do TXS-a. O cechach i o różnicach powiemy sobie później, ale wygląda to na takiej samej zasadzie, czyli macie te same tak jakby warianty, z tym, że tylko się zmienia wkrętarka. Jak już zobaczyliście, co jest w środku, jakie są mniej więcej zestawy, powiedzmy sobie, co to w ogóle są za narzędzia, dla kogo one są dedykowane i o co z tym wszystkim chodzi, skoro Festool ma już tak jakby w ofercie wkrętarki. O co chodzi z tymi wkrętarkami? Dlaczego tutaj mamy CXS18, a tutaj jest CXS sam? To jest wkrętarka na 10,8 V, a to jest wkrętarka na baterie 18V. Czyli jeżeli powiedzmy jest mocniejszy akumulator, no to wiadomo, że ten sprzęt też będzie mocniejszy. I tutaj chodzi o to, żeby sprzęt był kompatybilny, czyli powiedzmy mała wkrętarka o dużej mocy. No i to jest powiedzmy taka główna idea, cecha tej wkrętarki. Tutaj mamy poprzednika CXS-a i powiem szczerze, że ja bardzo często korzystam z tej wkrętarki i mi w niej mocy nie brakuje, bo jeżeli potrzebuję zrobić coś, gdzie potrzebuję większej mocy, no to używam albo PDC, albo T18. Ale tutaj mamy coś takiego, że tą wkrętarką spokojnie sobie poradzimy z takim zadaniem. Sprawdzimy, porobimy sobie testy. No i co? To jest tak jakby następca tej wkrętareczki. Nie wiem szczerze, czy Festool będzie wycofywał tą 10.8 z oferty. Póki co jeszcze można je kupić, ale jeżeli jest następca, może będzie coś takiego, że za jakiś czas po prostu wycofają to z oferty, ale tego pewnie nawet jeszcze w Festoolu nie wiedzą. Powiem szczerze, że ta wkrętarka jest spoko, ale ona mi troszeczkę przypomina tą 18, T18, C18 jakoś tak, C18. I ten uchwyt tutaj z przodu jest na tyle duży, że na przykład tutaj był taki malutki, nie? I tutaj ta ręka wchodziła, można było sobie tam powiedzmy zablokować, ale głębiej ręka nie weszła. Ja nie mam jakiejś dużej dłoni, a miałem tu tak, no tu było idealnie na styk, także jeżeli ktoś miał powiedzmy większą dłoń, no to tu już mógł mieć problem z operowaniem tą wkrętarką. W przypadku tego raczej nie będzie problemu, bo zobaczcie, ja tutaj mogę przełożyć całą dłoń. Też nie będziemy za dużo gadać, tylko porobimy sobie testy i w trakcie testów będziemy sobie rozmawiać o tym, jak one pracują i w ogóle jak wyglądają i wszystko. Ale powiem szczerze, że ta wkrętarka TXS18, one ogólnie parametry mają takie same. Taka sama moc, ceny są też takie same, pasują do niej te same akcesoria. No tutaj po prostu mamy uchwyt tak zwany C, a tutaj mamy T. Czy tam w kształcie litery C, a to jest w kształcie litery T. I ja, tak jak powiedzmy jestem strasznym fanem tej wkrętarki, to jak będę się zastanawiał, w sumie już się zastanawiam nad wyborem albo tej, to chyba bardziej jestem skłonny wybrać tą. Dlaczego tą? Bo no zobaczcie, o, zdejmiemy te uchwyty i teraz popatrzcie, jakie są różnice w gabarytach. Może nie będę mówił, tylko będziemy sobie to mierzyć. Stara wkrętarka, czyli ta CXS no dobra, tutaj nie będziemy tego uchwytu, bo on jest taki sam, to ona ma, już mówię, no tak 14,2 cm. Ona i tak jest bardzo malutka. Teraz mamy następcę, czyli CXS 18. Ona ma już tych centymetrów 12,2, czyli centymetr mniejsza jest. A TXS 18 to w ogóle jest jakaś, jak dla mnie, abstrakcja, bo ona ma tych centymetrów 10,5.
czyli między tą malutką a tą ich najmniejszą, jest naprawdę znacząca różnica. Zobaczcie. Różnica jest duża, a ta jest bardzo, ale to bardzo mocna. Na pewno jest dużo mocniejsza od tej mniejszej. O, ale za to ta jest ciutkę tak jakby wyższa. No to tak musicie zobaczyć. Czy przykładamy, no tam powiedzmy z centymetr, z 1,5 cm jest wyższa. Ale akurat to dla mnie nie jest problemem, że ona jest wyższa, a bardziej mi zależy na tym, żeby była tutaj węższa. Zrobimy sobie też powiedzmy porównanie dźwięku, bo powiem szczerze, że jedyne co zauważyłem, może nie, że na niekorzyść tych nowych Festuli, że one są po prostu troszeczkę głośniejsze. Powiemy sobie jeszcze szybciutko o tych końcówkach. Czyli tak, w starym CXS-ie to powiedzmy takim akcesorium, które mogliśmy tak jakby założyć do tego urządzenia, no to było wiadomo, uchwyt wiertarski. No i ten uchwyt wiertarski pasuje do wszystkich wkrętarek Festula. Centrotek, no to wiadomo, że to jest też tak jakby kompatybilne rozwiązanie z wszystkimi narzędziami. No i ta ich głowica kątowa do CXS-a, no to była taka, no nie wiem czy specyficzna, czy niespecyficzna, ale ją mogliśmy założyć tylko do właśnie CXS-a albo TXS-a. Tej głowicy nie założymy już do tych nowych wkrętarek. I tutaj one mają te gniazda nowe, one mają już tutaj nowy sposób mocowania końcówek, czyli te wszystkie nowe końcówki, które powychodziły, to są jak najbardziej kompatybilne z tymi wkrętarkami. Tutaj mamy głowicę kątową i tutaj mamy głowicę mimośrodową. Je się zakłada właśnie w taki sposób, że wkładamy, przekręcamy. No jeżeli chcemy sobie wyregulować inny kąt, no to po prostu łapiemy za taką, nie wiem, no, grzechotkę, czy tam pokrętło, no i sobie przesuwamy w stronę, która nam odpowiada. I powiem szczerze, że bardzo fajnie to chodzi. Nie mam żadnej takiej końcówki, bo ja mam akurat tego starego typu. Pokażę Wam jeszcze moje stare końcówki, jakie mam. No może ktoś będzie ciekawy, czy będą mu pasowały do tych nowych wkrętarek. Z tych starych, powiedzmy tak jakby głowic, to mam w sumie tylko tą z regulacją głębokości. Ona tak, na starego małego CXS-a wchodzi. No i popatrzcie, że na tą na ten powiedzmy uchwyt nowy w nowych wkrętarkach też bez problemu to założycie. Tutaj akurat nie ma tego zakręcenia, ale wchodzi to na takiej, no tak jak powiedzmy te wszystkie uchwyty wiertarskie czy centroteki. Także jeżeli macie stare uchwyty, to nie musicie się bać, że nie będzie działało. Pokażę jakie ja mam wkrętarki i tu ja mam jeszcze zakrętak TIT 18. No bo co, jak będziemy testować, to przetestujemy sobie też z ich innymi sprzętami. Chyba mamy, tak mi się wydaje, przedstawiciela z każdej grupy, bo mamy tak, małą, mamy zakrętak, mamy średnią wkrętarkę i najmocniejszą. Sprawdźmy sobie, jak wygląda waga poszczególnych urządzeń. Bez głowic, bez bitów, za to z uchwytami. Na bateriach, tutaj akurat mam trójki, ale będziemy ważyć bez baterii. 686, 760, 802. No i teraz mamy już te większe wkrętareczki. Kilogram 15 gram. Największa wkrętarka PDC
Oto jest kawał kloca. Ona waży 250 kg. Teraz zróbmy sobie test głośności, bo tak jak zaobserwowałem, te nowe maleństwa są troszeczkę głośniejsze niż chociażby T18. Jak to sprawdzić, żeby było takie, powiedzmy, w miarę sensowne, w miarę sensowny ten test? Zróbmy sobie tak mniej więcej jak długość ręki. Ja na przykład zazwyczaj pracuję tak, coś tam wkręcam. Jaki to jest? Ile to jest centymetrów? Do ucha, tak? 50 centymetrów. No i ok. To tutaj mamy 50. Ustawiamy, żeby pokazywał nam najwyższy pomiar. Bierzemy wkrętarkę CXS 18. Ustawimy sobie najpierw na pierwszy bieg. Na pierwszym biegu mamy 90 dB, przecinek 6. Teraz zmieniamy na drugi bieg. Czyli jest to samo. No tam podniosło się o 0,2 dB. Także to nie jest chyba jakaś taka słyszalna różnica. Sprawdźmy, jak będzie się sprawował TXS. Na pierwszym biegu 89. Na drugim biegu 92. Tak w ramach ciekawostki sprawdźmy, jak wyglądają pozostałe sprzęty, ale już tu nie będziemy się bawić w zmiany biegów. Po prostu czwarty bieg, najmocniejsza wkrętarka PDC, no i zaczynamy. 80 dB. Jest to dosyć słyszalna różnica. Zobaczcie sobie. Gdzie to też nie jest już nowy sprzęt, bo ma ponad 2 lata. Jestem ciekaw, jak to maleństwo będzie się sprawowało. Zobaczcie. 75 dB. Zakrętak TIT 18. 90 dB. Mam wrażenie, że te były głośniejsze, ale może to po prostu inny rodzaj dźwięku. No nie wiem, pomiar 90. No i sprawdźmy teraz T18. I moim zdaniem to jest chyba najcichsza wkrętarka, ale zaraz to się okaże. A jednak nie. 84,8, czyli najcichszymi wkrętarkami obecnie w ofercie Festool, czyli stary CXS. To akurat już wyszło z użytku, czy tam z oferty. To jest PDC, no ale następca, powiem szczerze, nie miałem go w ręku, no ale chyba powinien też być cichy. Także jeżeli macie jakieś informacje, to mi napiszcie w komentarzu, bo jestem ciekaw. Zrobimy sobie takie próby wkręcania. Co ja tutaj mam? Belka sosnowa, wyschnięta. Mam tutaj jeszcze kawałeczek też belki sosnowej, ale troszeczkę bardziej żywiczna. Pójdzie ciężej w ten materiał, bo jest twardszy. No i co? Będziemy wkręcać różnego rodzaju wkręty. Zobaczymy, jak się pracuje tymi sprzętami. To jest drewno sosnowe. Zazwyczaj do tych, powiedzmy, w tych próbach, tak jakby w jakim drewnie jest w stanie wywiercić wkrętarka, to raczej podają sosnę, a nie dębinę, bo lepiej to wygląda na papierze. No i co? No i zaczynamy się bawić. Tu mam wkręty ciesielskie, które przygotowali mi z Festoola. I tak, 200, 200, 200, to jest 6 razy nie wiem ile, ale będziemy sobie to mierzyć przed wkręcaniem. Ja dodatkowo wziąłem jeszcze swoje stare wkręty ciesielskie do testowania.
Tutaj akurat mam troszeczkę dłuższe. To jest, co to jest? To jest 8, ale razy 400. Mam jeszcze, mam jeszcze dychę. Będziemy testować, sprawdzać. Jestem strasznie ciekaw, czy dadzą sobie radę te wkrętary. Dobra, zacznijmy od CXS-a. Wkręcanie w drewnie 6 razy 240. To 6 razy 240 to chyba będzie to. To jest 6. Tak, 6. To jest 8. A tutaj mamy 10. Ok, czyli tak, mamy 6 i długość 260, to jest 250. No ale powiem szczerze, że takiego wkręta to raczej bez problemu powinien mój stary CXS wkręcić i zaraz Wam to pokażę, bo nie wydaje mi się, żeby to był jakiś wielki wyczyn dla niego. Ok, to tak, teraz tutaj mamy 6 razy, to jest 250. No i zobaczcie, jak wkręca stary CXS. Dał sobie radę. A teraz zobaczmy nowego CXS-a. Na razie lecimy na pierwszym biegu. Bez problemu. Teraz sprawdźmy, jak poradzi sobie na drugim biegu. Ok, ale czuć było, że to troszeczkę dużo jak dla niej. No jest duża różnica. Tak, dla porównania tylko. Zobaczmy TXS-a. Drugi bieg, ten sam wkręt. Czyżby kręcił szybciej? Zobaczymy. Bateria cała. Bateria cała. A zróbmy sobie taki teścik. Bo mówię, niby te wkrętarki są takie same. 3, 2, 1, start. Au. Wydaje mi się, że w TXS-ie puściły, wcisnąłem chyba troszeczkę później, ale szły tak samo. Z tymi wkrętami to sobie dają radę bez najmniejszych problemów. Sprawdźmy, czy nasze wkrętarki poradzą sobie z czymś większym. 8 na 200. Zobaczymy, czy mały Festool da sobie radę. Wkręcił. Ale nie będziemy go męczyć, bo to już są naprawdę duże śruby jak dla niego. Ale zobaczmy, jak będzie sobie radził TX18. No jest duża różnica. Sprawdźmy, jak będzie to wyglądało na drugim biegu. Masakra. Tej nie będziemy już używać. Tutaj mamy 8 razy 280. Lecimy wszystko na drugim biegu. O. Dobra. Czyli jednak na taką śrubę to jest troszeczkę za dużo. Spróbujmy na pierwszym biegu. Pierwszy bieg bez najmniejszego problemu. Zobaczmy dalej. 300 razy 8. Kompletnie nic nie czuć, żeby one się męczyły. 220 razy 8. Ale sprawdźmy sobie tym T18. Tak, z ciekawości.
i dajmy 2. Igła. A przy jakim on się zatrzymał? Przy tym. Zobaczymy, czy on wkręci. Dobra. Dajemy na 2 i zobaczymy, czy też go zatrzyma. Nie. Czyli jest moc. Co byśmy jeszcze chcieli zobaczyć? Oto jak 8 wkręcała, to sprawdźmy, czy... O, tu mamy takiego potwora. 8 razy 400. Pierwszy bieg i zobaczymy. Pamiętajmy, że to jest tak jakby następca tej malutkiej wkrętarki. I gabarytowo jest mniejsza. Pierwszy bieg, lecimy. Masakra. Masakra. No to jest największa śruba, wkręt jaką mam. 380 razy 10. Chwila prawdy. Zobaczmy, czy następca TXS-a 10,8 jest w stanie wkręcić śrubę kompletnie niededykowaną temu narzędziu. 10 razy 380. Zobaczymy Nie, no, jestem strasznie ciekaw. Zobaczymy, czy w ogóle... Zobaczymy, ile się zatrzyma. O, bo nie chce mi się wierzyć, że ona sobie poradzi z tą śrubą. Nie, to jest jakaś masakra. Jak ktoś będzie mówił, że ta wkrętarka jest słaba, to sam jest słaby. Masakra. Dobra, a zobaczymy, czy będzie to samo. Masakra. Masakra. Taką wielką śrubę, no to no nawet nie będę próbował. Powiem szczerze, że no jak taka wkrętarka jest w stanie wkręcić taką wielką śrubę, jaką jest śruba 10 na 380, no to naprawdę to będzie bardzo uniwersalny sprzęt. Kompletnie nie czuć, żeby się zagrzała. Spoko, fajnie, podoba mi się. Powiem szczerze, że nie wiem, czy jest sens robić jeszcze jakieś takie próby wkręcania dużych śrub, no bo już większej śruby nie mam, żeby wkręcić, czy tam wkręta. No i powiem szczerze, że kurde, no takiego potwora wkręciła. Teraz bym troszeczkę się pobawił w robienie, tak jak mamy na przykład otwory puszkowe. Tu mamy wtedy wiertło 30, czy wiertło, to jest taki w sumie bardziej fres, 35. Jestem ciekaw, jak on sobie poradzi z robieniem otworu. Na razie wywiercimy w drewnie, ale założymy też fres i spróbujemy zrobić otwór w płycie meblowej. Ok, jeszcze raz. Dobra, idzie. Ok, wierci, ale... A spróbujmy na pierwszym biegu. No na pierwszym idzie, ale na pierwszym bardzo szarpie. Jeszcze raz na drugim i spróbuję tak nie dociskać. Dobra, czyli w momencie, gdy chcemy coś przewiercić na drugim biegu, czyli w miarę szybko, to musimy starać się, żeby jakoś tak mocno nie dociskać tej maszyny. Bo zobaczcie,
Teraz będę wiercił tak jakby delikatnie. Otwór jest bardzo ładny. Udało się. A teraz spróbuję to zrobić tak jakby z dociśnięciem, czyli tak jakbym po prostu robił to w przypadku tych większych maszyn, nie? Widzicie? Od razu się zatrzymuje. Tak jak wspomniałem, tutaj mamy belkę sosnową, frez do zawiasów puszkowych, wkrętarka CXS18, bateria 3 A. Drugi bieg i postaram się zrobić takie ładny otwór i zobaczycie jak wyjdzie. No, to akurat jeszcze jednak troszkę drewno wilgotne i szarpie, ale widzieliście, że dała radę. A teraz dla porównania tutaj tego 1850 obrotów, tutaj wierciliśmy na 1600, tak? Tak, 1600. No to dajemy trzeci bieg i zobaczymy jak tu nam wyjdzie przy tej najmocniejszej na trzecim biegu. No nie wiem, jakbym miał tak ocenić, to wydaje mi się, że lepiej tym mi poszło, jak tą dużą. A sprawdźmy jeszcze T18. No okej. No mówię, no weźmy pod uwagę, że to jest tak jakby zestawienie tak jakby najmniejszej wkrętarki obecnie dostępnej z najmocniejszą wkrętarką, jaka była dostępna. Także jeżeli ona jest taka mocna i tak się sprawuje w pracy, to nawet nie bardzo mi to przeszkadza, że jest ciutkę głośniejsza. Bo jeżeli na przykład weźmiecie, spakujecie tą wkrętarkę na robotę, to jej będziecie mogli poskręcać nawet jakąś większą konstrukcję, jak i złożyć meble. A zobaczmy, jak to będzie wyglądało w przypadku płyty meblowej. Kurde, no igła. A zobaczmy, czy jesteśmy w stanie wywiercić tą małą. No się tutaj jednak troszkę widać, że się wolniej kręci, ale spróbujmy. No nie. Stara CXS do zawiasów puszkowych się nie nadaje. Wywiercę jeszcze parę otworów i zrobimy zbliżenie. I teraz zobaczcie, jak te otwory wyglądają. Wiadomo, że to dużą rolę też odgrywa sam frez, ale akurat tutaj jest założony najtańszy frez, czy może nie najtańszy, ale bardzo tani frez z Castoramy. I popatrzcie, jakie krawędzie. Masakra. To mówię, jeżeli zabierzecie tylko tą wkrętarkę na robotę gdzieś na jakieś montaże, bo ja zazwyczaj robiłem tak, że brałem tą dużą wkrętarkę, bo na przykład jakby trzeba było poprawić zawias albo coś, no to potrzebowałem czegoś mocniejszego i brałem tą dużą PDC i dodatkowo do skręcania wszystkiego brałem tą malutką. Teraz wydaje mi się, że bez problemu będzie można zabrać jedną taką, a może nawet jakby ktoś chciał dla wygody dwie takie i o tej dużej, przynajmniej w przypadku takich meblarzy, to będzie można zapomnieć o tej dużej. Powiem, że nie spodziewałem się takich dobrych rezultatów. Myślałem, że
No dobra, no jak pisali, że wywierci otwory pod zawiasy meblowe, no to spodziewałem się, że wywierci. Napisali, że wkręca śruby tam 6 razy 250, no to wkręcało, no bo to ta moja malutka wkręcała. Daliśmy 8, chciałem zobaczyć, jak z 8 będzie to wyglądało, dało radę, ale to, że wkręciła śrubę 10 razy 380 tego potwora, no to jestem naprawdę bardzo, ale to bardzo pozytywnie zaskoczony. Co bym jeszcze chciał sprawdzić? Skoro mamy taką fajną beleczkę, to załóżmy jeszcze jakieś wiertło piórowe i poróbmy troszeczkę dziurek. To jest to, co mówiłem, czyli troszeczkę taka, może nie, że twarda, no bo to też jest sosna, ale czuć, że jest bardziej taka żywiczna, czyli będzie troszeczkę tak jakby twardsza. I też polećmy jakoś tak na grubo, 32. Jak się bawić, to się bawić. TXS 18, wiertło piórowe, rozmiar 32. Drugi bieg. A sprawdźmy na pierwszym biegu, czy przewierci całą belkę. Masakra. Dobra, a teraz sprawdźmy bez jakiegoś takiego mocnego przyciskania, ale na drugim biegu. Też poszło. Spoko. A teraz sprawdźmy PDC. Trzeci bieg i lecimy. Nie wiem, to jest coś dziwnego, bo jeżeli ustawiam no, mniej więcej takie same obroty, ta PDC się tak jakby odłącza, czyli tak jakby jej, może nie, że mocy brakowało, ale no sprzęgło się załącza. No dobra, no tu mamy 1600, a tutaj mamy 1850. No to nie jest jakaś taka wielka różnica. No mówię, no nie chcę mówić, że to ma tą samą moc, tak, ale widzicie, no tam śrubę wkręciłem tą dużą, tą też wkręciłem tą dużą, a popatrzcie, jaka to jest różnica, no, że to jest tak jakbyś dwie wkrętarki miał. Że to jest naprawdę kawał wkrętarki, a to wygląda jak jakaś zabawka. Czyli mówię, jeżeli byśmy załączyli pewnie drugi bieg na PDC, to pewnie nie będzie takiego problemu, że się wyłączy. Ale sprawdźmy. Drugi bieg. No i co? I też się wyłączała. Nie wiem. Musicie sami wnioski wyciągnąć, ale wydaje mi się, że to jest naprawdę bardzo, ale to bardzo dobra wkrętarka, bo jest mega mocna i jest mega mała. I już tak powolutku skłaniam się ku temu, żeby jednak zdecydować się na TXS-a, a nie CXS-a. Podoba mi się to, że jest tutaj bardzo malutka. Sprawdźmy jeszcze jakąś jedną próbę. O! Teraz Wam pokażę, że teraz może być problem, bo tutaj mamy te uchwyty wiertarskie. Ten uchwyt wiertarski jest taki jak w tej starej wkrętarce i pamiętam, że na przykład ja mam takie otwornice Profita i z tego co pamiętam, to one nie wchodziły do tego gniazda. Tak. Czyli jeżeli zobaczę ile to ma, 10, 11,
do tego uchwytu wiertarskiego, który jest tak jakby dawany w zestawie z tymi dużymi wkrętarkami. Zobaczę jeszcze, czy w T18 też jest ten duży. Tak, ok. Czyli w T18 i w tych dużych wkrętarkach dostajecie ten większy uchwyt wiertarski i do tego większego uchwytu wiertarskiego bez problemu wchodzą te otwornice Profita. Sprawdźmy, jaki to jest rozmiar. Zaraz Wam powiem. 68. Naprawdę idzie jak wściekła. Dalej nie pójdzie, nie przewiercę, bo tutaj już tak jakby uchwyt mi blokuje. A spróbujmy tak zrobić jeszcze. Nie, naprawdę. Strasznie mocne są. Damy drugi bieg. Pierwszy bieg. Nawet nie czuć, żeby się zagrzała. No nie jest ciepła. Znaczy no jest cieplejsza, widzę. Czuć, że pracowała, ale to nie jest jakaś taka temperatura, żeby nam ręce poparzyło. Powiem szczerze, że nie mam pomysłu, co tu zrobić, żeby je tak jakby dojechać. Dodam jeszcze, to już będzie taka wstawka, bo nie pamiętam, czy mówiłem o tym w trakcie, powiedzmy, robienia testów. I chciałbym pokazać, jak działają te kątowe końcówki. Tak. Czy to jest ta końcówka kątowa? Jak on się zakłada? No normalnie, tak? Czyli po prostu wkładamy, regulujemy sobie taki kąt, jaki chcielibyśmy uzyskać, czy no, ułożenie. Potem musimy dokręcić tą nasadkę i fajnie to chodzi. Tutaj mamy to akurat też na Centroteka, że możemy założyć. No ja tu mam tak około 6, no powiedzmy 6,5 cm, a stara końcówka kątowa była no ciutkę mniejsza, 5,5 cm, czyli o centymetr mniejsza jest. Tutaj mamy 5,5 cm, tutaj mamy tych centymetrów 6,5. Tu raczej nie będzie żadnych niespodzianek i tutaj też nie będzie nie wiadomo czego, po prostu będzie to dobrze śmigało, ale zróbmy sobie taki malutki teścik, jak będzie mi się wkręcało śrubę przy pomocy tej kątowej nasadki, a jak w przypadku tej. No sami widzicie, że to jest naprawdę czysta przyjemność. Zobaczmy, jak w przypadku tego starego Festula będzie to szło. No widzicie, tu robiłem na drugim biegu, bez problemu weszło. Teraz musiałem zmienić na pierwszy bieg. Też idzie, ale sami widzicie, że jest dosyć znacząca różnica i to, że tu jest większa ta głowica, ona jakoś nie będzie wpływała negatywnie na komfort pracy, a wręcz przeciwnie, bo lepiej nawet jest tą rękę położyć. To jest głowica dedykowana do właśnie tych CXS-ów, TXS-ów. Sprawdźmy sobie jeszcze tylko, jak te większe głowice, które są też dedykowane do tych większych wkrętarek, jak nimi się będzie pracowało. No mówię, no tutaj na pewno niewątpliwie plusem jest to, że poprzez jak już mamy zakręconą tą głowicę, to jak chcemy sobie jakoś tam obrócić tą nasadkę, to tu mamy takie dwa pokrętła, nie? Tu jest jedno do właśnie zakręcenia, a tym drugim pokrętłem obracamy to na takiej zasadzie, tak jakby taka grzechotka. Super to śmiga, bo to działa w jedną i w drugą stronę. No ale to jest, mówię, to już jest taka dodatkowa wygoda. No i co, sprawdźmy jak to się będzie pracowało. Nie ma dużej różnicy. No jedyne co, że tu mamy to pokrętło. A poza tym komfort pracy jest taki sam. Także jeżeli potrzebujecie do wkrętarki tej głowicy kątowej,
to spokojnie możecie kupić CXS18, TXS18, tylko z tym, powiedzmy, w tym secie, żeby była ta kątowa końcówka i ona naprawdę bardzo fajnie pracuje. Troszkę mi przykro, bo testy się skończyły. Muszę teraz zrobić podsumowanie, a po podsumowaniu będę musiał odesłać te wkrętareczki z powrotem do Festula. Ale mam nadzieję, że już niedługo się z nimi zobaczę, bo w maju będą dostępne w sprzedaży. I teraz pora na parę słów ode mnie. To powiem tak, na pierwszy rzut oka bardziej mi się podoba CXS18. No i zwróćcie uwagę, jak ona wygląda. No ma taki ciekawy kształt, tu są bardzo ładne takie przetłoczenia. Wiem, że to jest może tam pierdoła, ale po prostu no, podoba mi się wizualnie ta wkrętarka. TXS no po prostu wygląda jak taka mniejsza wersja T18, bo jest naprawdę taka bardzo zgrabna. W trakcie pracy, tak, no mówię, no ta była bliższa memu sercu, ale w trakcie pracy bardziej ta mi się spodobała. Spodobało mi się to, że ona jest taka bardzo kompaktowa. No i kurde, no fajna ta jest, naprawdę jest super, ale jednak chyba wybiorę tą. A może napiszcie w komentarzu, która Wam się bardziej podoba. Ta mniejsza, czy ciutkę większa, ale z innym kształtem. Może zasugeruję się tym i będę wiedział, co mam wybrać. A może powinienem się udać do jakiegoś specjalisty, bo jeżeli kupię którąś z tych, to już będzie chyba moja piąta wkrętarka. I nie wiem, czy to jest do końca dobre rozwiązanie dla mnie. Ale już tak na serio, to tak, z tego co zauważyłem, to obydwie wkrętarki są tak samo mocne, a naprawdę są bardzo mocne, bo jak zobaczyliście w tych testach, potrafiła, już nie pamiętam, czy to była ta, czy ta, ale nieważne, to urządzenie potrafiło wkręcić śrubę 10 razy, teraz mi dajcie sekundę, no tak, to było to, potrafiła wkręcić taką śrubę, czyli 10 razy 380. Kurde, no aż sprawdzę, bo nie wierzę. Ja wiem, że no, ta wkrętarka nie jest do tego przystosowana, no ale jednak miejcie świadomość, że poradzi sobie nawet z taką dużą śrubą. I teraz, tak jak wcześniejszym zarzutem względem CXS-a na 10,8 V było to, że no, że fajna, poręczna, ale słaba. O tej wkrętarce na pewno nie można powiedzieć tego, że jest słaba. Dla kogo ja bym widział taką wkrętarkę? I powiem szczerze, że mi się tak wydaje, że w momencie, gdy oni wypuszczą tą na rynek, to no to CXS, ta pierwsza mała, no to chyba nie będzie w ogóle miała sensu, żeby ją kupować, no bo ona nie jest, no tu troszeczkę jest gabarytowo mniejsza, ale ona jest naprawdę, ta jest bardzo poręczna, ta tak samo. W moim odczuciu to będzie naprawdę, może nie, że jakiś wielki przełom, tak, no bo to cały czas jest wkrętarka, ale to będzie bardzo, ale to bardzo uniwersalne urządzenie, no i zarazem też kompaktowe, bo naprawdę ona jest bardzo malutka, a przy tym ma bardzo dużo mocy. I jak ja bym teraz miał na przykład kupować sobie jakieś sprzęty z Festula, to na pewno wybrałbym którąś z tych. Dodatkowo później dokupiłbym tą taką najmocniejszą wkrętarkę, to jest TPC albo TDC, czyli z udarem albo bez udaru. I takie dwie wkrętarki w zupełności mi wystarczyły. Czyli dla kogo ja bym polecił tą wkrętarkę? No na pewno dla osób, które zajmują się montażem kuchni, ogólnie dla stolarzy. Najważniejszymi cechami tego urządzenia są to, że no jest to silnik bezszczotkowy. To jest ważne, bo dzięki temu w małej obudowie można zmieścić dużo mocy. Czyli tak, kompaktowa, bardzo mocna, bo jak widzieliście na testach, naprawdę ta wkrętarka nie ustępowała PDC, czyli no najmocniejszej wkrętarce od Festula. No teraz jest tam powiedzmy następca, no ale no wiem o co chodzi, tak? Wcale jakoś tak nie pozamiatała tego maleństwa, a przypomnijmy, że to jest następca najmniejszej wkrętarki i mi się strasznie podoba właśnie ta lekkość tej wkrętareczki. Jedyny minus, jaki zaobserwowałem w trakcie użytkowania,
to jest to, że jest po prostu głośniejsza. Moja przygoda z tymi maleństwami dobiega końca i na otarcie łez mam do zrobienia jeszcze test RSC. Także zapraszam na pozostałe filmy. Mam nadzieję, że podobał się taki materiał. Zostawcie łapkę, subskrypcję i do zobaczenia.